Cześć. Dzięki bardzo za Twoje wystąpienie na scenie jutra. Wspomniałeś podczas niego, że największą sceną jest miasto. Ale jak to? Powiedz, co się za tym kryje? No, kiedy ja jeszcze zaczynałem pracę lata temu, przestrzeń miejska była stosunkowo mało wypełniona, jeżeli chodzi o ekrany reklamowe. Teraz, jeżeli się wychodzi na miasto, zwłaszcza w krajach Europy Zachodniej, Azji czy w Stanach Zjednoczonych, w zasadzie nie sposób jest nie zobaczyć miejsca, w którym by jakiś ekran się nie znajdował. Także to technologia, która znana była do tej pory tylko i wyłącznie z branży scenicznej, tam przychodziliśmy, tam była ta oprawa, teraz ta oprawa dosłownie przeniosła się w przestrzeń miejską dzięki temu, że nośników jest cała masa, ale również dlatego, że są one bardzo spektakularne. No właśnie, o tę spektakularność chciałam zapytać, ponieważ no, z TikToka czy z social mediów jesteśmy w stanie słyszeć o koncercie Shakiry, tak, jakby gdzieś tam wirtualnym. Mamy sferę w Las Vegas, która tworzy niesamowite kreacje, mamy wielkiego Doritosa jakby na ekranach. Czy to jest tak, że to tylko te największe brandy mogą dziś zaskakiwać w ten sposób? Jakie są koszty w ogóle wejścia w tego typu rozwiązania? Nie, absolutnie. W tym momencie ta reklama jest bardzo dostępna. Ogranicza tak naprawdę klientów tylko i wyłącznie kwestia stworzenia jakby kreacji. Natomiast to, co jeszcze, ta technologia, zwłaszcza tych anamorficznych 3D, to są najbardziej angażujące, imersyjne formy reklamy, które pojawiły się dosłownie sprzed 2 lata temu. No i na początku odpowiadały za nie tylko i wyłącznie duże studia. My stworzyliśmy między innymi kampanię z Japsonem i z Platige Image, czyli z firmą, której przedstawiać nie sposób. Nie trzeba. Natomiast w tym momencie ilość firm już specjalizujących się jest naprawdę spora i te koszty stworzenia tego typu kreacji również bardzo zmalały. Mieliśmy przed chwilą kampanię na naszym ekranie na hotelu Marriott, kampanię Pracuj.pl, czyli brandu niekoniecznie kojarzącego się z dużymi budżetami, spektakularnymi rozwiązaniami, a stworzyli naprawdę fantastyczną kreację, która przyciągała uwagę, no i dobrze jej zadziałała. No właśnie, o tym przyciąganiu uwagi. Czy to jest tak, że ekrany faktycznie są gdzieś sposobem na wyróżnienie się w tym zatłoczonym digital marketingu? Bo trochę jest tak, że te marki gonią za tym online'em, a te ekrany są takim elementem jednak pomiędzy, prawda? Ponieważ są w przestrzeni fizycznej, czyli mogę ich dotknąć, mogę poczuć jakby przechodząc gdzieś koło slajdu, ale są nośnikiem online'owym. Pomagają, wyróżniają się z tego tłumu, który mamy codziennie reklam? Jak najbardziej. To w ogóle to, co zauważyłaś, że one są trochę digitalowe, a trochę nie. Sama nazwa Digital Out of Home wskazuje na to, że one są digital, jeśli chodzi o możliwości, i out of home, jeśli chodzi o lokalizację. To jest bardzo fajne medium, które można powiedzieć, że uzupełnia digital. Oczywiście digital jest medium cały czas najbardziej zasięgowym, pozwalającym na najbardziej takie określone dotarcie do odbiorców. Natomiast Digital Out of Home dzięki swojej spektakularności, dzięki technologiom, które są w tych nośnikach, jest w stanie być zdecydowanie bardziej imersyjny. Tutaj nie ma adblocka. Tutaj viewability jest zawsze na wysokim poziomie. Tak. Tutaj w jednym momencie wyświetlamy do setek ludzi w danym momencie, a nie do jednej, która znajduje się po drugiej stronie komputera. A jak to liczycie? Jak się mierzy skuteczność? Jest szereg metod mierzenia skuteczności, zaczynając od metod eye-trackingowych. Są w tym momencie aplikacje, które są w stanie weryfikować, ile osób było po drugiej stronie, ile zobaczyło reklamę. Są dane, które dostarczają firmy zajmujące się mobile marketingiem, które są w stanie wykonywać szczegółowe postbaje zawierające informacje o demografii, o behawiorystyce osób, które widziały reklamę. No i są oczywiście badania dużych firm, takich jak Gijawka Polonia, które determinują trafik, przepływ w danym miejscu, czy chociażby ZDM, który weryfikuje ilość samochodów, które w danym momencie się pojawiają. Także metodyk jest cały czas dużo. Najciekawsze natomiast są możliwości interaktywne. Okej, a na czym one polegają? Możemy na przykład dopasować reklamę do warunków, których w danym momencie doświadcza oglądający. Czy na przykład pada deszcz, a ja mam reklamę, że pada, tak? Dokładnie tak. Okej. Jeżeli pada deszcz, możemy ci wyświetlić reklamę parasolki, Okej. tak? Jeżeli jest ci za gorąco, wyświetlimy ci reklamę zimnego napoju, a kiedy jest ci zimno, wyświetlimy ci reklamę ciepłej kawy. Także tych możliwości jakby jest cała masa. Można się tutaj zastosować szereg innych też warunków, na przykład może to być związane z ilością samochodów, które w danym momencie się poruszają w przenośnikach, albo tym, czy jakieś koncerty odbywają się w przestrzeni miejskiej, albo wynik Polaków. Mieliśmy takie fajne kampanie, gdzie to, co się wyświetlało, zależało od ich performance'u na mistrzostwach Wow. Europy. Jeżeli strzelili bramkę, inny komunikat, jeżeli stracili inny komunikat. Także tych możliwości jest naprawdę bardzo dużo. To bardzo mi się to podoba. I powiedz mi, gdyby ktoś chciał zacząć, jakie są pierwsze kroki, żeby w ogóle pomyśleć, przygotować, zaplanować taką skuteczną kampanię digital outdoorową?
To znaczy, no, jest na rynku dużo firm, które mają sieci. Z tymi sieciami można oczywiście się spotkać, porozmawiać na temat tego, jaką kreację najlepiej przygotować, żeby ona lepiej zadziałała, ile komunikatów powinno się tam pojawić, jakie powinny być treści, na co warto postawić, co najlepiej działa. Jeżeli chodzi o produkcję kontentu, no to już czasem to są agencje reklamowe, czasem jest in-house u klienta, to wszystko zależy od danego przypadku. Generalnie bariera wejścia nie jest duża, bo w odróżnieniu od tradycyjnego outdooru, którego Digital Out of Home jest następcą, tutaj nie ma druku, tutaj nie ma kosztów dojazdu, więc nie musimy się na cały miesiąc zaczekować, nie musimy wykupywać długotrwałej kampanii. Wystarczy, że postawimy na kilka wyświetleń i już jesteśmy w danym miejscu. Te koszty są zdecydowanie wtedy niższe. Super. To ostatnie pytanie. Czym jest dla Ciebie scena jutra? Scena jutra jest na pewno świetnym miejscem, gdzie można się zainspirować, zobaczyć najnowsze technologie zmieniające nie tylko branżę sceniczną. Więc z mojej perspektywy jest to takie soczewka pokazująca przyszłość, która już w tym momencie jest dostępna nie jeszcze dla wszystkich, ale pokazująca możliwości i to, jak marki i firmy mogą się zmieniać dzięki technologii. Super. Bardzo Ci dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.